Jesteśmy grupą przyjaciół, 9, znamy się od wielu lat, mamy wspólną pasję, jest nią podróżowanie. Przejechaliśmy razem już ponad 200 000 kilometrów, teraz jest nowy projekt, chcemy objechać cały świat. No, jesteśmy przykładem na to, że podróżować może każdy. Na początki mieliśmy takie jak wszyscy, podróżowaliśmy każdy swoim samochodem, zabierało się kolegę lub dwóch, jednak to było ciężkie do rozliczenia, do napraw, do przygotowań, do serwisu, tego nie było można zrobić, stąd padł wybór na swojego rodzaju wspólnotę, stowarzyszenie, gdzie wszystko jest wszystkich, mamy równo 9, każdy ma swój udział, dzielimy wszystko, mamy wspólne samochody, wspólne namioty, wspólne problemy i... Żon nie macie wspólnych? Nie, żon każdy ma swoje. Do tej pory zwiedziliśmy całą Europę, nie ma kraju w Europie, w którym nie byliśmy. Mamy zjeżdżone część Afryki. No to jest jak gdyby nasze doświadczenie doprowadziło do tego, że podzieliliśmy się tymi obowiązkami. Na początku każdy zajmował się wszystkim, dublowaliśmy czynności, inne były niewykonane, natomiast w pewnym momencie doszliśmy do tego, że ufamy sobie, dzielimy obowiązki i każdy wywiązuje się ze swojej rzeczy. To taka mała firma, można już powiedzieć, każdy jest za coś odpowiedzialny, nie dublujemy się, dzięki temu wszystko idzie sprawnie do przodu i nie musimy myśleć o wszystkim. Ja zajmuję się mapami, kontaktami też z zagranicą, więc na tym się skupiam. Ktoś inny zajmuje się tym, żeby samochody były w pełni sprawne i w pełni wyposażone. Kolejna osoba zajmuje się tym, żebyśmy mieli co zjeść podczas całej podróży i co można przez granicę przewieźć. Kolejna osoba zajmuje się tym, żebyśmy na miejscu wiedzieli, jak to wygląda, jakie są możliwości, na co nam prawo pozwala, na co nie. Czyli można rozpalić ognisko, gdzie ryby połowić. Jakieś takie podstawowe rzeczy, które dla nas są tak naprawdę bardzo istotne. W ogóle w podróży są one bardzo istotne, żeby mimo wszystko mniej więcej wiedzieć, co nas tam czeka i się w miarę do tego przygotować. Plusy są takie, że jest dużo taniej. Plusy są takie, że są znacznie większe możliwości. Plusy są takie, że każdy kogoś zna. Jak każdy zna 3 osoby, to już mówimy o jakimś zasobie 27 osób, które mogą być potencjalnie choć na chwilę w to zaangażowane. Taki główny można powiedzieć, to jest taki, że jak pojawia się jakiś problem, to masz gigantyczne wsparcie. Sam nie musisz się z tym borykać, bo jednak jest 9 osób, wszystkich po trosze ten problem dotyczy. I wszyscy muszą się zaangażować, bo znowu 8 osób się będzie na nich oglądać, że mogą, a nie pomogą. I to jest takie nawzajem się wszyscy w pewien sposób dopingują. Bardzo fajnym pomysłem, on wyszedł w trakcie jakiejś rozmowy, jest to losowanie, że pakujemy 3 samochody, nie tworzą się żadne grupy, że ja to wolę jeździć z tym, ja to wolę jeździć z tym. Nie, wszyscy traktujemy się równo, nieważne kto na kogo trafi. Wiadomo, że są szybsi kierowcy, wolniejsi. Ten ma takie umiejętności, ten takie, ale nigdy nie dyskutujemy. Zawsze los pokazuje, z kim się jedzie i to jest nasza przewaga. Że my się tym nie martwimy, mamy przy tym kupę śmiechu, zabawy, cieszymy się, przytulamy na misia i się śmiejemy, kto z kim będzie w tym roku jechał. I to jest olbrzymia radość, że do dnia wyjazdu się nie wie, z kim się jedzie. Ja na przykład się nauczyłem, że nie warto jest robić 4-osobowych składów do samochodów. Już to przerabialiśmy i 2-osobowych również. 2-osobowy skład jest bardzo męczący psychicznie, dzielenie wszystkich spraw po drodze na 2 osoby jest bardzo obciążające. 4-osobowy skład ma taki podstawowy minus, że ta 2 z tyłu jest za bardzo wyluzowana i okazuje się, że tak naprawdę na koniec dnia to jest 2-osobowy skład, a najlepsze są 3, dlatego że ta osoba z tyłu ma szansę trochę w dłuższej trasie wypocząć. Jeździliśmy wszystkim tak naprawdę, jeździliśmy i ładami, i Nissanami, mieliśmy do czynienia z Land Roverami, ale to wszystko nam tylko i wyłącznie utwierdziło nas w przekonaniu, że musi to być Toyota. Nie było tego zgrania. Nawet taka trywialna rzecz jak wyjazd w trasę. Jeden samochód jechał 100 na godzinę, drugi przy tej prędkości huczał. Dlatego teraz postanowiliśmy nawet ujednolicić skrzynię biegów. Więc wszystkie Toyoty mamy teraz w automatach. No dlatego, bo jest bardzo ciężko to popsuć. To jak wjeżdża się pod górę, na przykład wjeżdżaliśmy na Monastyr i grzeje się skrzynia biegów automatyczna. Ona odpala lampkę i każe stanąć. Stajesz, samochód chodzi, schładza olej, wszystko się samoczynnie robi i gaśnie lampka i pozwala ci dalej jechać. Natomiast w analogu można piąć dotąd, aż będą liny strzelały. Na Ukrainie ostatnim wyjazdem w patrolu spaliliśmy sprzęgło, wiskozę, wiele rzeczy. Dużą szkołą przy wyborze samochodów była nasza wyprawa do Maroko, gdzie żeśmy przejechali kilka tysięcy kilometrów dojazdów drogami asfaltowymi. Okazało się, że samochód nie może
być wolny, nie może być głośny, co nie przeszkadza na dystansie 200-500 km. Jest wyjątkowo uciążliwe po przejechaniu 3-4 tysięcy. Początek był taki, że mocno walczyliśmy. Ja zrobiłem Hiluxa, lift, rama, wszystko podniesione, zderzaki, koła wielkie. Wydawało mi się, że przejadę wszędzie, ale okazało się później, że na trasie 2500 km jednak wydech wyje, opony trzęsą niemiłosiernie i to jest kłopot, żeby daleko dojechać. Trzeba wybrać jakiś taki złoty środek. Najlepszym rozwiązaniem uważam jest drobny lift, żeby nie podnosić auta, żeby zachował stabilność. Opony typu AT są dobre, są ciche na asfalcie przede wszystkim. No my jechaliśmy w jedną stronę asfaltem ze 4 dni albo z 5. Więc te 5 dni w takich warunkach, gdzie wszystko huczy, wszystko wyje, odbierało nam sporą przyjemność, nie ukrywam, z tej trasy. Odeszliśmy od Patrola, który był samochodem ciężkim, dużym, bardziej luksusowym, bo większym i wygodniejszym i wjeżdżał wszędzie, ale jechał tylko 90 km na godzinę. Cały czas miał gonione 2 mosty, gdzie było bardzo duże obciążenie, no i jechało się nim jak przysłowiowym traktorem przez 4-5 tysięcy kilometrów. Samochody są ekonomiczne, palą w granicach 11-12 litrów. Jedna jest z 2001 roku i dwie z 2002. To są Toyoty HDJ 95. Trzy takie same auta, to tak, po pierwsze, jeżeli jest wszystko wspólne, to najlepiej, żeby było identyczne. To rozwiązuje problemy, że ten ma podgrzewane siedzenia, ten automat, to ten nie, więc lepiej jest mieć wszystko identyczne. Wygoda części zapasowych i tak naprawdę teraz dobraliśmy te samochody typowo pod siebie. Te silniki są na tyle szybkie, że przelotową mamy 120-130 tam, gdzie można. To jest bardzo dużo. No i jest bezpieczeństwo, jednak Toyota to jest auto, gdzie można naprawić na całym świecie. I w Afryce, i w Rosji, i w Japonii. Wszędzie są części do Toyota. To jest tak typowe auto, że nie ma żadnych problemów z nim technicznych, no i jest bezawaryjne. No jest taka wygoda podróżowania tymi samochodami. One są na tyle cywilne, że można nimi jechać wszędzie, wjechać do miasta, nie ma z niczym problemów, a jednak są dzielne terenowo, tak? Mamy płyty, osłony pod spodem, mamy wyciągarki. Posiadając 3 samochody, mamy 3 kinetyki, jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Z blocza, drzewa, mamy 200 metrów liny. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy skądś nie wyjechali. Zrobiliśmy zabudowy sami. Czasami było tak, że pakowaliśmy się, upychaliśmy po prostu, żeby zamknąć drzwi i jak najszybciej ruszyć w drogę, bo nie mogliśmy się doczekać wyjazdu, tak? Później okazało się, że zboczyliśmy lekko z drogi, gdzieś w las, trochę terenu i okazało się, że jedna Toyota siadła, druga, wyciągarki nie dają radę, trzeba linę, kinetyk, gdzie jest lina, gdzie jest kinetyk. No, zawsze jest na samym końcu. Więc wypakowywanie całego naszego sprzętu i szukanie tych lin, szekli. No i w tej chwili to zawsze doświadczeni tymi przygodami pakujemy to zawsze na wierzchu, żeby było pod ręką. Kuchenka, plandeka, jakby spotkała nas jakaś ulewa i między namiotami wtedy rozkładamy dodatkową plandekę. Patelnie, liny. No i przeważnie tutaj też ładujemy nasze zapasy żywności i najczęściej się psują krzesełka turystyczne, które kupujemy najtańsze i jeden z naszych właśnie kolegów, Łazar, notorycznie łamie nam te krzesełka i każdy odkupuje. Znaczy to polega na tym, że jak komuś połamie te krzesełko, to po prostu idziemy do tego sklepu, kupujemy już 2 i Łazar za wszystkie nam płaci. Generalnie sprzęt, jeżeli chodzi o krzesełka, to sponsorem jest Łazar. W tej tubie mamy wędki, sprzęt na ryby. No, czasami wiadomo, zdarza się, że obóz jest nad jeziorem, więc zawsze ktoś weźmie wędkę i próbuje coś złowić. Nie zawsze się udaje, ale jak się uda, to wszyscy są zadowoleni. No to mamy jakąś skrzynkę z narzędziami. O, pod ręką zawsze coś trzeba przykręcić, zawsze coś się urwie. Butle do kuchenki, piłę łańcuchową, siekierki, paliwo do piły. Tu mamy tą naszą spawarkę. Zwykła, podstawowa, najprostszy model z supermarketu. Jeszcze nie była testowana, nie była potrzebna, może nigdy nie będzie, zobaczymy. O, zapasowe palniki, bo różnie bywa. Oczywiście paliwo w zielonej, w tak zwanej rudej, mówią najbardziej
korozja atakuje. Mamy przegląd wszystkiego. Tu są te sławne krzesełka, które nam sponsoruje Łazar. Najprostszy model. Zabudowy zwykłe, proste, bez żadnych... Nie mamy agregat. Baniaki na wodę. Nasz kucharz potrzebuje dużo wody, bo nam dużo gotuje. Karnistry paliwem. A to już nam został towar z poprzedniej wyprawy z Besarabii. Nie daliśmy rady tego zjeść więcej. Maska, elektrody, nigdy nie używane i duży zapas papieru toaletowego. To tam 9 chopa to się przydaje. Swojego czasu eksperymentowaliśmy z plastikowymi sztućcami, z plastikowymi talerzykami. Uważaliśmy, że może tak będzie łatwiej zjeść, wyrzucić i zapomnieć, nie myśl tego. Natomiast przez te lata doszliśmy do tego, że jednak musimy mieć swoje menażki, musimy mieć swoje jedzenie. Nie używamy plastików, to generuje tylko nadmiar śmieci. Robię kanapki i to robię bardzo dużo kanapek. Jakieś 4-5 kanapek na osobę, także to jest około 50 kanapek. Na początek, a dopiero później już wiadomo, gorące jedzonko w termos. To jest termos wojskowy, chyba szwedzkiej armii, składający się z 2 części. Także można tak ugotować dania. Trzyma do 8 godzin, do 10, także jedzonko jest naprawdę gorące i przydaje się taki termos i polecam innym ludziom, którzy podróżują, żeby coś takiego mieć. Dzisiaj ugotowałem chili con carne i taką zupkę, kartoflankę wiejską na wędzonce. Jest gorąca, także i pożywna. Grzegorz jest zawodowym kucharzem, on jako jedyny pracuje na wyprawie. Czyli oprócz tego, że codziennie dzieli z nami wszystkie te trudy i troski prowadzenia samochodu, rozbijania namiotu, codziennie 3 razy gotuje. W związku z czym on nie ma żadnych innych funkcji w czasie roku, nie musi planować trasy, nie musi robić serwisu samochodów, ponieważ on jakby mniej od nas procentowo odpoczywa. I to jest na takiej zasadzie równości. Jeżeli wiemy, że on dużo pracuje na wyprawie, wtedy nie musi robić aż tak dużo przed. No mam duże obciążenie, bo muszę pierwszy wstać, przygotować śniadanie, coś gorącego ugotować. W międzyczasie szykować już obiad. Po obiedzie zjemy obiad, już jest kolacja, tak? Starać się, żeby się nikt nie zatruł, żeby było wszystko smaczne i dobre, tak? Jakie jest? Co dostałeś? Fasolka z ziemniaczkiem, z kiełbasą. A ty co masz? O, 3 w 1. To jedzenie 9 chłopa potrafi zjeść kosmiczną ilość śniadania. Taka paletka jajek 30 to nie robi na nas żadnego wrażenia, bo to są tam po 3 jajka na osobę, to tylko się mlaśnie. Byliśmy na Ukrainie, ładne grzybki pozbieraliśmy. Zrobiłem szybkie i proste danie kaszotto, tak? Z kaszy pęczak, duszona cebulka z grzybami, wymieszane to do delikatnej kwaśnej śmietany można położyć, super jedzonko. Potrafi zrobić 2-3 zupy w środku lasu, kotlety, gulasz, risotto, no pyszne rzeczy robi. Mistrz kuchni po prostu, z nim wyjazdy. Całe życie jak go nie znaliśmy, to wracaliśmy z wyjazdu 5 kilo chudsi, teraz z każdego wracamy 5 grubsi. To jest taka zaleta. Czekaj. Dobra. Namioty dachowe nadają się do każdego samochodu, który jest wyposażony w relingi. Koszt takiego namiotu to około 3800 zł. One są 4-osobowe, natomiast no, żeby komfortowo spać, to spokojnie w 3 osoby można w środku spędzić. Są wyposażone w grubą gąbkę, w związku z tym wszystko, co wiąże się z noclegiem, możemy mieć w namiocie i już nie wozić tego w środku w samochodzie. Czyli śpiwór, poduszka, materac mamy bezpośrednio w środku w namiocie. W zeszłym roku na Ukrainie nocowaliśmy przy temperaturze minus 15 stopni Celsjusza. Naprawdę było bardzo zimno. W środku zamarzała woda w namiotach, która leżała przy ścianach, była zamarznięta. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej co przeszkadzało, to może nie te zimno, co wilgoć, która się wytwarzała od pary wydychanej. W namiocie na przykład na suficie zaczęła się skraplać woda, która ociekała potem na nas i wydaje mi się, że to było największym problemem, największym takim dyskomfortem. Nasze podróżowanie ma hasło, jest to wolność i przygoda. Nigdy nie mamy stałej trasy zaplanowanej, mamy azymut na punkcie i do niego się kierujemy. Jak tam dojedziemy, to już wychodzi zawsze w trakcie. Nigdy nie planujemy, nie rysujemy
żadnych map, po prostu jedziemy, zawsze liczy się cel, przygoda i przyjaźń przede wszystkim i wolność. Sami miejscowi mówią do nas, a my nie wiemy, co tam jest. No to my tym bardziej tam jedziemy zobaczyć to. Mamy sytuację, gdzie w Gruzji poznaliśmy Gruzina, który po prostu nam pokazał od podszewki Gruzję. Taką, jak on mieszka, taką, jak on żyje, tam, gdzie on się bawi, gdzie wchodzi, gdzie odpoczywa. Tego nie ma w żadnym biurze, tego nie ma w żadnym poradniku. My jeździmy takimi drogami, gdzie często tylko i wyłącznie przychodzi wóz konny i pasterz i nic więcej. I gdzieś monastyr na samej górze jest, my tam się rozbijamy. Dla mnie najważniejsza jest relacja, jaka jest między nami. No po prostu lubimy siebie, lubimy ze sobą przebywać, a poza tym mnie osobiście najbardziej cieszy natura, z którą możemy obcować bezpośrednio. Lubimy i chcemy, żeby to było i samochodem, i daleko, i w nieznane, i razem. Te wyjazdy uczą innego postrzegania świata przez innych ludzi. I to coś uczy wielkiej pokory. 9 osób dogaduje się, nie targuje, nie kłóci. Może dlatego to wszystko działa i funkcjonuje, bo każdy z nas ma taki sam cel. No, chcemy objechać świat. Przed nami największe wyzwanie. Rozpoczął się projekt Run the World. Pierwszy etap tego projektu jest to wyjazd przez całą Rosję, Syberia, Bajkał, do Władywostoku. Tam przesiadamy się na prom, jedziemy do Japonii. Było to naszym marzeniem od zawsze. Chcieliśmy pokonać ten dystans, to jest 17 000 kilometrów. Jest to potrzebne, ja pracuję w korporacji, mam fajną pracę, spełniam się w niej, ale też potrzebuję takiego oderwania. Mam rodzinę, 2 dzieci, kochającą żonę, ale też potrzebuję tych kilka dni po prostu takiego restartu. Moja żona mi często powtarza i za to ją bardzo kocham, że ucz się żyć i cieszyć z małych rzeczy. I jestem mega wdzięczny kolegom, że przyjęli mnie też do tej organizacji i robimy to razem, bo to daje mi niesamowite inne postrzeganie świata. To jest dla mnie, ja czekam każdego dnia na taki wyjazd, na spotkanie z nimi, bo ja się uczę, ja normalnieję w takich warunkach. Wiadomo, że moja rodzina tęskni, ja tęsknię, ale przez ten wyjazd załatwia się wiele spraw. Ja przyjeżdżam z innymi pomysłami, z bardziej świeżą głową. Nawet jest tak, że już żona mówi, no już zbliża się, żebyś wyjechał, bo to już jest ten okres. Kiedyś myśleliśmy, że się nie da pewnych rzeczy zrobić i przez wiele lat dobieraliśmy sobie towarzystwo i okazało się, że się da. Że z dobraną ekipą w gronie najbliższych przyjaciół można naprawdę zrobić mega dużo rzeczy, które bez tych chłopaków byłyby nie do zrobienia.